Mikołaj obierze świat. Odcinek 72. Włoskie ośrodki narciarskie to ulubiona destynacja Polaków. Ośrodek narciarski w rejonie Madonna di Campiglio to najbardziej ulubiony z najulubieńszych celów polskich narciarskich wycieczek. Mi udało się tu dotrzeć dopiero w tym roku. Ale oczywiście nie tylko tu przyjeżdżają Polacy na narty. Jest wiele innych ośrodków w Dolomitach i nie tylko w Dolomitach. No i mi na tym jednym wyjeździe udało się zajechać jeszcze do Czerwini. Ośrodka u stóp szczytu Czerwinio, zwanego z niemiecka Matterhornem. Tutaj udało mi się też pierwszy raz w życiu pojeździć na nartach w Szwajcarii. Jako że ośrodek w Czerwini i ten w szwajcarskim Zermatt to jedna wielka całość, połączona w kilku miejscach przejazdem przez grań. To najwyżej położone miejsce w Europie, gdzie można jeździć na nartach. Przynajmniej po przygotowanych trasach. Wróćmy jednak najpierw w rejon Madonny di Campiglio. Jak wspomniałem, są tu różne nacje, ale Polacy przytłaczają wszystkich. Dochodzi tu często do różnych zabawnych nieporozumień. Jak na przykład teraz, kiedy rodacy proszą nas po angielsku o zrobienie zdjęcia. Czołem chłopaki z Polski. Nie wiecie, że tu można śmiało pytać o godzinę po polsku? W zasadzie to jak u nas wizyta u górali. Dobrze, że się tutaj jeszcze nie rozgościli, bo wszyscy poczulibyśmy się tu jak w Tatrach. Tereny narciarskie leżą tu wokół górskiej miejscowości Madonna di Campiglio. Wszędzie są polskie ślady. Na północ od niej znajduje się kilka tak słynnych miejscowości, jak Folgariva czy Marileva. Jeśli ktoś ze znajomych wspomni, że był we Włoszech na nartach, to najpewniej gdzieś tutaj. Nieco dalej na południe, bliżej Madonny, ale również na stokach masywu Adamello Presenella, leży środkowa, stosunkowo łagodna część rodzinna ośrodka. Tak można by ją nazwać. Trasy są tu bardzo łagodne i bardzo szerokie. Całkiem długie. Cała reszta to już Dolomity Brenta, zarówno okolice szczytu Spinale, czy leżące dalej region Pinzolo, do którego możemy jechać niekończącym się wyciągiem, przejeżdżającym wzdłuż całej miejscowości i jeszcze trochę. Ale to nie koniec. To w zasadzie tylko serce rejonów narciarskich w okolicy. We wzmiankowanym już masywie Adamella Presenella mamy leżący, dużo wyżej, częściowo lodowcowy ośrodek na przełęczy Tonale. Możemy tu zjechać aż z wysokości 3000 metrów. Nie tylko zresztą tu, bo nieopodal leży mały, ale również bardzo wysoki ośrodek, który owe 3000 metrów ma nawet w nazwie. Pejo 3000. Zresztą innych, mniejszych i większych środków dookoła jest pełno. Na przykład po drugiej stronie masywu Brenta bardzo ładny, całkiem duży ośrodek Paganella, leżącym nad pięknym górskim jeziorem o nazwie Molveno. Dobrze, ale wróćmy w rejon Madonny di Campiglio. Podczas ostatniego pobytu miałem okazję pojeździć tu przez 2 dni, przy czym jeden dzień był całkowicie słoneczny, przepiękny, a drugi w kratkę, ale też nie najgorszy. I te 2 dni starczyły, żeby objeździć cały ośrodek. Oczywiście nie każdą trasę, bo jest ich tu, przynajmniej jeśli wierzyć oficjalnym materiałom, około 150 km. Ale odwiedziliśmy z grubsza wszystkie zakamarki. I tak od północy mamy tu rejon Folgariva i Marileva. Owe 1400 przy nazwie oznacza z grubsza wysokość. I ta Marileva to kolonia domków i hoteli narciarskich, osiągalne wąską drogą lub wyciągiem. Ten rejon to taka mega białka taczańska. Raz, że oczywiście sami Polacy, szczególnie w tygodniu na weekend przyjeżdża trochę miejscowych. 2. Ze względu na ogromną ilość rodzin z dziećmi, festynów, pikników, zabaw dla dzieci,
Normalnie, jak w Białce. Pojedźmy dalej, na północ i na wschód. Długą serią zjazdów możemy dostać się w rejon ważnej drogowej przełęczy Carlo Magno. Przez tą przełęcz właśnie musimy przyjechać samochodem. Gdybyśmy wybierali się z Madonny di Campiglio na północ, na przykład do Fort Garidy. I ta przełęcz oddziela różne masywy górskie. Dolomity i Adamella. Przejazd drogowy na nartach pokonujemy za pomocą takiego oto mostu. I tu już w Dolomitach Brenta skierujemy się do najwyższego punktu całego ośrodka. Jest to rejon przełęczy Groste. W całym tym kompleksie muszę powiedzieć, jest to rzeczywiście jedyne miejsce, gdzie człowiek czuje się jak w Dolomitach. Wysokość powyżej 2500, otaczają nas wysokie, często niemal pionowe skały. Najwyższa stacja wyciągu leży tu na około 2550, czyli jeszcze wyżej niż sama przełęcz. Jak wiele razy zdążyłem już powiedzieć, całkiem sporo Polaków tutaj bywa. I nawet nie wiesz, że latem te góry są bardzo znane z zupełnie czego innego. Tutaj bowiem z wspaniałych zielonych łąk startują pionowe ściany skalne, na których poprowadzono wiele dróg wspinaczkowych i łatwiejszych via ferrat. W tym słynną Boquetę. Łatwą, ale strasznie powietrzną drogę, którą pokonuje się idąc przez kilka dni od schroniska do schroniska. Byliśmy tutaj latem, kilka odcinków wcześniej. O, tu w rogu macie linka, gdybyście chcieli zobaczyć. Ale wróćmy do zimy. Zima, proszę wróć. Zjazd z przełęczy Groste to najdłuższy i jeden z najciekawszych zjazdów w ośrodku. Jak przystało na ośrodek familijny, jest on całkiem łatwy. W ogóle większość tras tutaj to albo niebieskie, albo takie naprawdę łatwe czerwone. Także gdyby ktoś pytał, czy można tu przyjechać, nie umiejąc za bardzo jeździć na nartach, to jak najbardziej. Są tu nawet polskie szkółki narciarskie. Nie znaczy to, że nie ma tu w ogóle trudniejszych tras. Na przykład ze szczytu Spinale prowadzi ich kilka. Zarówno w jedną stronę, jakby w stronę przełęczy Groste, tylko są one takie całkiem krótkie. Ale już Direttissima, czyli trasa na wprost do miejscowości Madonna di Campiglio, to całkiem długi i całkiem konkretny kawałek czarnej. I kilka takich czarnych znajdziemy w różnych zakamarkach ośrodka. Po drugiej stronie szczytu Spinale w masywie Adamella mamy tą środkową część, o której już wspominałem. Tutaj też Mikołaj Obieżywiec był już latem. Tutejszy krajobraz przypomina nieco płaską wersję naszych Tatr Zachodnich. A narciarsko jest właśnie bardzo dobry dla rodzin z dziećmi i osób uczących się. Nieco trudniej jest na wysokości miejscowości Madonna di Campiglio, nieco na południe. To rejon 5 jezior. Mamy tu trasy o charakterze bardziej sportowym. Kilka sympatycznych długich czerwonych, a nawet odcinek czarnej. Widokowo tutaj jest nieźle, co prawda sama okolica nie jest aż tak górska. Ale Dolomity Brenta mamy na wprost przed sobą. I możemy cieszyć nimi oczy pod warunkiem, że nie musimy bardzo pilnie patrzeć pod nogi. Głupio byłoby tak wyrżnąć się przez to, że gapimy się przed siebie. Nieco stromsze odcinki i wspomniana czarna są tu właśnie w dolnej części stoku. Tędy właśnie będziemy przedostawać się do rejonu Pinzolo. Widzicie tutaj taką ukrytą stację? To początek gondoli, której długość to 3,5 km, a jedzie się nią bagatela 17 minut. Ma dwie stacje pośrednie i potem nie ma żadnych stoków narciarskich. Tak właśnie w cywilizowanych krajach łączy się różne ośrodki narciarskie w jedną większą całość. Gdzie nie trzeba przedostawać się z kibusem. Fiu, cywilizacja!
Rejon umownie nazywany Pinzolo, od leżącej u stóp miejscowości, to około 30 km tras o różnym stopniu trudności, z przewagą nieco trudniejszych. Trasy leżą tutaj ciut niżej. Nie jeździmy pośród skalnych grani, raczej jakby w lesie. Na sam dół zjeżdża tylko jedna trasa czarna, ale i tak nie jest czynna, bo jest trochę ciepło. Nam pozostaje pojeździć na wyższych, stosunkowo krótkich, ale bardzo sympatycznych. W tym zakamarku Polaków jest już troszeczkę mniej, ale z tego co słyszałem i co ludzie piszą na różnych forach, i tutaj wielu z naszych rodaków wprost kocha przyjeżdżać. Ta część najwyraźniej ma swoich zagorzałych fanów. Nie męczę was już dłużej i przenieśmy się w inne rejony Włoch. Bo na tym wyjeździe w Madonnie byliśmy zaledwie 2 dni. A naszym głównym celem był inny ośrodek. Znacznie bardziej alpejski i położony wyraźnie wyżej. Niestety również znacznie dalej od Polski. Ten szczyt zna wielu ludzi, a na pewno wszyscy, którzy lubią czekoladki Toblerone. Ma dwie nazwy, bardzo znaną Matterhorn i znacznie mniej znaną włoską Cervino. Tutaj widzimy go od strony szwajcarskiej, tak jak ukazuje go większość zdjęć. No i właśnie zapowiedziałem, że wyjazd jest do Włoch, a jesteśmy w Szwajcarii. Otóż duży ośrodek narciarski w Cervini po stronie włoskiej jest połączony z dużym ośrodkiem po stronie szwajcarskiej wokół słynnej miejscowości Zermatt, widocznej tu w dole. Przyjazd do tej włoskiej części, wyraźnie tańszej i jednak prostszej logistycznie, jest swoistym obejściem systemu. Ponieważ ośrodki są połączone, można wystartować w Cervini, a pojeździć w Szwajcarii. Jest to pomysł niezły, ale jak za chwilę się okaże, mający swoje liczne wady. Oba ośrodki są duże, a połączone razem to już jeden wielki mega ośrodek. Foldery podają, że razem jest tu 360 km tras. Dodatkowo ośrodek jest położony bardzo wysoko, co ma plusy i minusy. Trasy są tu długie, bardzo długie. Jest tutaj druga najdłuższa na świecie przygotowana trasa narciarska. Ale i te nieco krótsze dalej są dłuższe niż w innych typowych ośrodkach. 15-12 km zjazdu to tutaj nie wyjątek. My trafimy tutaj od południa od Doliny Aosty. To specyficzna część Włoch. Trochę jakby francuska, leży wokół ogromnej doliny u podstawy najwyższych szczytów Alp. Miejscowości, przez które przejeżdżamy, noszą takie jakby francuskie nazwy: Châtillon, Val Tournaiche, mały ośrodek narciarski Chamois. Wrócimy tutaj zresztą na koniec filmu, bo też warto powiedzieć o nim parę słów. My zacznijmy jednak gdzie indziej. Mieszkanie w miejscowości Val Tournaiche. Leży ona jak na tutejsze warunki nisko, zaledwie 1500 metrów nad poziomem morza. Znajduje się tu wygodny, wielki i darmowy parking. Jest to też najniższa część całości kompleksu. Jednak atakowanie stąd Szwajcarii mija się trochę z celem. Zbyt wiele czasu poświęcimy na komunikację do grani. Natomiast sam ten ośrodek, ta właśnie część, nie jest może ogromna, ale bardzo fajna. Za pomocą dość długiej gondoli i kilku krzeseł dostajemy się na przełęcz położoną na wysokości 2900. Jak nie trudno policzyć, zjazd z powrotem do parkingu, z którego zaczęliśmy, to trasa nie lada. Ma prawie 1400 metrów spadku i ponad 7 km długości. Takie parametry w większości ośrodków narciarskich byłoby niedoścignionym marzeniem. Tutaj to taka trasa z boku. Może nie łącznik, ale taki wycof na koniec dnia do samochodu.
Szkoda wielka, że brakuje tutaj bardzo niewiele, aby dało się zjechać z samego szczytu. Gdyby nie to, że zjazd z małego Matterhornu tutaj musimy przerwać 2 krótkimi podjazdami kolejką. Byłaby to końcowa część jednego z najdłuższych zjazdów na świecie. Przenieśmy się zatem za tą niewielką przełączkę. Widoczną teraz w dole, wprost przed nami. Jesteśmy już w głównej części ośrodka w Czerwini. Tutejsze trasy zaczynają się na granicznej grani, albo wręcz na szczycie małego Matterhornu, a kończą właśnie w miejscowości Czerwinia, która leży 500 metrów wyżej niż Val Tournage. Ale i tak kilka tutejszych zjazdów ma różnicę wysokości prawie 1,5 km i długości kilkanaście kilometrów. Sama miejscowość u szczytu Czerwinia, czyli Matterhornu, została założona w okresie międzywojennym, kiedy to Mussolini pozazdrościł Szwajcarom ichniego Zermatt. Rozwijała się dynamicznie również po wojnie i z czasem razem ze szwajcarską częścią stworzyła jeden wielki narciarski organizm. Leży bardzo wysoko, powyżej 2000 metrów i jest jedną z największych miejscowości położonych tak wysoko w Alpach. Oddziela ją od Szwajcarii przełęcz Theodul Pass, a na drugą stronę możemy też przejechać przez Testa Griglia. Tak wysokie położenie, często grubo powyżej 3000 metrów, powoduje, że ośrodek jest bardzo wyczulony na złą pogodę. O ile po prostu przyjdą chmury, to jeszcze nie problem. Po prostu nie będziemy widzieć, gdzie jedziemy. Gorzej, kiedy z pozoru jest ładnie, ale wieje. Wtedy zamykane są wszystkie górne wyciągi. I tak też mieliśmy przez 4 z 5 dni tutaj. Albo nic nie było widać, albo tak wiało, że w ogóle w całym ośrodku prawie nic nie działało. Z tego też powodu nie bardzo jest tu sens kupowania karnetów tygodniowych. Raz, że są na nie nie za duże zniżki, a dwa, to jak dużą część ośrodka obejmuje dany karnet. Bardzo waży, jeśli chodzi o cenę. Więc najdroższe międzynarodowe karnety trzeba kupować rano. Tylko wtedy, kiedy prognoza jest bardzo dobra. Kiedy jest źle, momentami bywa tu gorzej niż w Białce. To mój rekord. W tej kolejce stałem godzinę i 20 minut. No, ale wtedy to prawie nic nie było czynne. No i była to prawdziwa katastrofa. Wjedźmy na plateau bezpośrednio nad Czerwinią. Nazywa się Plomb Manzon. Jakoś tak mało po włosku brzmi. Tutaj znajduje się jedyne zgrupowanie łatwiejszych tras w całym tym wielkim ośrodku. Łatwiejszych to znaczy niebieskich i czerwonych, które też są łatwe. Wygląda niewinnie, ale ten stok zaczyna się aż pod granią, czyli sięga grubo powyżej 3000 metrów. Stąd w dół do miejscowości jest 1300 metrów spadku. No jest gdzie tu pojeździć. I taka mała dygresja. O ile w Madonnie było pełno Polaków, tutaj jest ich niewielu. Towarzystwo jest bardzo międzynarodowe. Jeśli tylko dopisuję pogoda, jest to ośrodek wręcz idealny, chociaż raczej dla lepiej jeżdżących. Jeśli już mamy tę pogodę i nie wieje, to możemy przekroczyć grań i w jednym z 2 miejsc przedostać się na drugą stronę, gdzie wzdłuż grani biegnie trasa narciarska. Tak, to wreszcie jest już Szwajcaria. A my jesteśmy na wysokości 3300 metrów na drugiej najdłuższej trasie zjazdowej świata. Aby zaliczyć jednak całą jej długość, należy wjechać jeszcze wyżej, na szczyt małego Matterhornu, o czym za chwilę, a w jej dolnej części przejechać spory kawałek trasą czarną. Długość takiego zjazdu to ponad 15 km, a całkowity spadek to około 2 km 200. Górna część jest bardzo łatwa, to taka typowa trasa widokowa, jednak niżej są i strome czerwone i solidny kawałek czarnej.
Jeśli ktoś się nie czuje na siłach na czarną, może trochę objechać, przedłużając jeszcze trochę zjazd. Z tej stacji kursuje Matterhorn Express, który musimy podjechać jakieś 150 metrów wyżej, do Schwarzsee. Mamy stąd cudowny widok na Matterhorn. Taki oszukany zjazd będzie miał nawet ponad 17 km długości. No i jeszcze więcej spadku. Tyle co dołożyliśmy podjeżdżając wyciągiem. Jest to taki kawał zjazdu, że sam jeden to i tak więcej niż przeważnie uda się przejechać w zatłoczony dzień, na przykład w Szczyrku czy takiej Białce. No ale to w ogóle miejsce niebywałe. Widoki też tutaj są unikatowe w skali świata. Cudownie jest również po drugiej stronie Zermatt. Wjeżdża tam górska kolejka szynowa, również grubo powyżej 3000, do obserwatorium astronomicznego. Jest tutaj dużo długich narciarskich tras. Niestety nas tam nie było. Mieliśmy tu dojechać, ale plany pokrzyżowała pogoda. I skończyło się na jednym dniu rekonesansowym. Po stronie szwajcarskiej nie poszaleliśmy. Podjechaliśmy parę razy tutaj, parę razy tam. Podjechaliśmy Matterhorn Expressem, gdzie automat mówił do nas w 4 językach. Wjechaliśmy na leżącą na głównej grani przełęcz Burgstadel, skąd przyjechaliśmy w stronę Matterhornu po lodowcu. Cóż, warto to zrobić, żeby zobaczyć te widoki. Są naprawdę wspaniałe. I po paru godzinach jeżdżenia zdecydowaliśmy się na powrót na stronę włoską. Żeby to osiągnąć, musieliśmy się dostać do punktu leżącego powyżej grani głównej. I takim punktem, niemal najwyższym w całym ośrodku, jest szczyt małego Matterhornu, wznoszący się na prawie 3900 metrów. Można tam wjechać taką luksusową kolejką gondolową. To całoroczna atrakcja. Zimą jeździmy tu na nartach, latem możemy podziwiać nie tylko cudowne widoki, ale liczne atrakcje, m.in. położone wewnątrz góry, takie jak na przykład Lodowy Pałac. Podjeżdżamy do górnej stacji na małym Matterhornie. No to wygląda jak jakieś Gwiezdne Wojny normalnie. Przechodzimy przez środek szczytu podziemnym tunelem, by wreszcie rozpocząć zjazd na wysokości 3823 metry. Stąd grań, przez którą przejeżdżaliśmy, leży jeszcze daleko u naszych stóp. Stąd też zaczyna się ta druga najdłuższa trasa zjazdowa na świecie. Tu ten wariant z objazdem, a tam w dali jest najwyższy punkt, z którego w Europie można zjeżdżać na nartach. Niestety nieczynne. Nie działają prowadzące tam orczyki. Robimy już wycof na stronę włoską, to znaczy musimy zjechać całkiem spory kawałek. Łatwą niebieską trasą widokową, do której z przełęczy. Mamy do wyboru dwie, albo tutaj na 7. Wtedy też najlepiej przedostać się od razu do Val Tournage, albo przez drugą przełęcz właśnie tutaj. Do tras leżących bezpośrednio nad Czerwinią. Tych łatwych. Przedłużenie tak długich tras o ten odcinek za granią powoduje, że również one mają 1600 metrów różnicy wysokości i ponad 10 km długości. Tu widzimy na przykład 7. Szkoda, że nie zjedziemy stąd bezpośrednio aż do Val Tournage. Musimy podjechać tym właśnie krzesłem i tutaj jeszcze kawałeczek. Takim małym wyciągiem do góry. Takim zupełnie maluteńkim. Ze 30-40 metrów podjazdu. Dobrze, dosyć już tej opowieści o gigantycznych ośrodkach. Przenieśmy się na koniec do niewielkiego ośrodka Chamois. W Czerwinie znowu nie było pogody. A tutaj, choć to zaledwie parę kilometrów obok, jest słońce. Co więcej, karnety w Czerwinie należą do najtańszych, a tutaj, w
W tym ośrodku jedziemy znacznie taniej niż na przykład w Białce. W ogóle chyba taniej niż gdziekolwiek w Polsce. Miejscowość ta jest dość niesamowita, nie dojedziemy tu samochodem, nie prowadzi tu żadna droga, cała komunikacja odbywa się wyciągiem. Po wjechaniu gondolą na górę mamy dolną stację narciarską. Wadą tego ośrodka są stare, niesłychanie wolne wyciągi. 3, jeden nad drugim, reszta to same zalety. Jest pusto, ten piękny dzień, nie było tu w zasadzie niemal nikogo. Po Sztruksie można było jeździć aż do 16. Trasy fantastyczne. Nie ma ich super dużo, bo łącznie z 8 km długości, ale jest kilka wariantów, a spadek to około 700 metrów. Czyli nie mało. Ale mógłbym to tak opowiadać i opowiadać, a tymczasem to już koniec. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, pewnie już mniej narciarskim.